Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with The Witcher 2 Assassins of Kings modded. I am trying to get into this tower over here, but I'm not entirely sure how to do that. Because this seems to be... this goes in circles right here, so I failed to exactly see the point. This is the drop from before, so that doesn't help me in any way. I am going in circles here, and that is a little frustrating to me. Dalej drży. W pobliżu musi znajdować się silność. It's actually less spectacular than I hoped. I'll go back to Vergen to talk to Philippa and also to find the tools that I need for the autopsy, because you know, I want to just be done with the crypts, and that's seemingly the thing that I have left to do there, so I want to wrap it up and sort of move to other areas later.
Chodź! Idziemy bić kamraci! Na umór! Co jest? Ukradły chędożone ptaszydła! Mój sen nie ma! I dlatego mordę cieszysz? Noc w noc śniła mi się moja żona, nieboszczka. Od wielu lat. Hlać, idziemy! Ja stawiam! Someone stole this guy's dream? That's by all accounts pretty weird, right? Cześć, majster! Surgical tools, yeah. I thought I would check with her because obviously she's a barber. And barber surgeon was actually kind of a profession in history, you know? They did like minor like bloodletting and stuff. Cutting boils. I'll go and talk to Philippa and then I'll be back to the crypt. Chciałeś o czymś porozmawiać? Dziki gon to potężna moc, która powinna zainteresować czarodziejów. Dla zwykłego śmiertelnika wszystko, co niezrozumiałe, od razu jest podejrzane. Kryje się za tym spisek, a jak spisek, to wiadomo, że uknuty przez czarodziejów. Nie jestem zwykłym śmiertelnikiem. Znalazłem zapiski badacza, który poświęcił całe życie na... Cynthia interesuje się zjawiskami paranormalnymi. To moja... uczennica. Porozmawiaj z nią. Znalazłem składnik lekarstwa dla Saski. Pokaż. Interesujące. Ciepło, ale nie gorąco. To tak, jakbym wysłała cię po słońce, a ty dostarczyłbyś mi świeczkę. My potrzebujemy czegoś piorunującego, Geralt. To sen krasnoluda. Skradziony i zaklęty w krysztale. Nadałby się, ale jest za słaby. To znaczy, że w okolicy poza zwykłymi harpiami są też kelajno. Kelajno? Złodziejki snów. Jedyny gatunek harpii, który wykształcił coś na kształt inteligencji. Potrafią zaklinać senne majaki w górskim krysztale. Wiem, że niegdyś występowały w tym regionie. Kelajno żyją wśród zwykłych harpii. Ich leże powinno być pełne zaklętych snów. Jestem pewien, że któryś będzie wystarczająco potężny. Musiałbyś wejść do gniazda przez kamieniołom. Niestety, brama do jaskiń jest zamknięta, a Cecil Burdon nie zechce jej otworzyć. Rozmawiałam z nim na ten temat przy innej okazji. Jest uparty jak osioł. Ale nie możemy się poddać. Życie Saski wisi na włosku. Pozwól mi przesłać pragnienie zawarte w tym śnie. Tylko nie bądź zbyt pochopny w sądach. Tak, czuję. Czyj to sen? Cecila Burdona. W takim razie idę negocjować z nim otworzenie bramy. Chciałeś o czymś porozmawiać? Znalazłem nieśmiertelnik. Doskonale. Chciałeś o czymś porozmawiać? Potrafisz usunąć tatuaż? Na wszystko znajdzie się lekarstwo. Wrócę, gdy będę miał składniki. I don't know Pamiętaj o antidotum dla Saski. Where To to- bardzo ważne. get the wolf aloe. Zbieram informacje dotyczące dzikiego gonu. Mnie też intryguje to zjawisko. Podobnie jak wszystko, co tajemnicze. Podzielisz się ze mną swoją wiedzą? Najlepiej by było, gdybyś zdobył zapiski Mortena Collisa. Poświęcił całe życie na badanie gonu. Wtedy porozmawiamy o szczegółach. Znalazłem zapiski Mortena Collisa. No to możemy teraz porozmawiać o dzikim gonie. Faktów jest tam niewiele. Dużo więcej mitów i wierzeń. To prawda. Od czego zaczynamy? A jakie jest stanowisko czarodziejek? Od czasu, kiedy Rada i Kapituła zakazały stosowania czarów mentalnych, dziki gon jest tematem tabu. Jest jakiś związek między czarami mentalnymi i orszakiem? I jedno i drugie miesza ludziom w głowach. Wszystkie osoby, które miały styczność z dzikim gonem, mają zaburzenia psychiczne. Objawia się to szaleństwem albo amnezją. Widma emitują pole magnetyczne, które zaburza pracę mózgu.
Według zapisków nadejście gonu można określić na podstawie obserwacji mgławicy Orkana. Także zaćmienie słońca ma wpływ na częstotliwość pojawiania się gonu. Pojawia się w czasie przesilenia zimowego, ale nie każdego roku. Kolis obliczył, że gon przenika do naszego świata w latach, w których mgławica jest na wschodnim nieboskłonie. Kiedy za nimi szedłem, napotkałem wyludnione wioski. Dziki gon porywa młodych ludzi. Ta, tylko po co? Mogą potrzebować siły roboczej, wojowników albo mięsa. Kolis skłania się do teorii o niewolnikach. Przede wszystkim Kolis zbadał kierunek poruszania się gonu. Wiadomo, że dziki gon podąża z północy na południe, nigdy odwrotnie. To się zgadza z moimi wspomnieniami i badaniami Kolisa. Nie rozumiem tylko, dlaczego taki obiera kierunek. Trajektorie poruszania się kawalkady sprawiają, że do naszego świata przenikają od północnego bieguna. W ten sposób mogą poruszać się tylko na południe. Ludzie mówią, że przejazd gonu zwiastuje wojny. W naszych czasach wojny wybuchają tak często, że równie dobrze mógłby je zwiastować przylot bocianów. Gon pojawia się zimą, a wojny rozpoczynają się wiosną, ale tylko dlatego, żeby żołnierze umierali od mieczy, a nie z zimna. Spróbujmy podsumować. Na podstawie obserwacji i obliczeń trajektorii, po jakich porusza się orszak, Kolis doszedł do 2 równorzędnych wniosków. Pierwszy z nich mówi, że dziki gon to polegli w różnych światach rycerze, którzy zorganizowali orszak od whetu. Drugi, że jakaś nieznana, potężna moc multiplikuje widma, których zadaniem jest przemieszczanie się między światami i zdobywanie niewolników. Obie teorie wydają się prawdopodobne. Jeżeli zetknięcie z gonem powoduje pomieszanie zmysłów poprzez działanie pola magnetycznego, to ponowne spotkanie z orszakiem powinno działać odwrotnie. Owszem. Ktoś, kto oszalał lub stracił pamięć po zetknięciu z gonem, mógłby wyzdrowieć, gdyby spotkał go po raz kolejny. Ale to tylko hipoteza. To znaczy, że dzięki dzikiemu gonowi można stracić pamięć, ale też można ją odzyskać. Wiesz coś, o czym ja nie wiem? Cierpię na amnezję, ale od jakiegoś czasu wspomnienia zaczęły wracać. Tak? Od kiedy? Od kiedy zabiłem widmo króla dzikiego gonu. Well, to be honest, I'm not entirely sure I killed him. But I fought him, sure. Which qualifies as meeting him. At the very least. Co to jest? W zielonym kubraczku wśród zielonych... Muszę wejść do gniazda harpii. Nie ma mowy. Wiem już o nich. Gromadzą sny, nawet znalazłem jeden. Ale okazał się za słaby. Muszę znaleźć inny, silniejszy, więc otwórz proszę tę cholerną bramę. Posłuchaj, Wiedźminie. Ja bardzo chcę, żeby Saskia wróciła do zdrowia. Ale nie mogę zrobić z miasta Luna Parku tuż przed bitwą z Henseltem. Tę bramę zamknął mój dziad i miał ku temu powody. Wyobraź sobie, że wszyscy mogą swobodnie oglądać te sny. Skojatel, edirńska szlachta, chłopi, krasnoludy. Każdy widzi, co się marzy innym. Zgroza. Mało tego. Wedle legendy najstarsze sny mogą stać się rzeczywistością. Nie chcę koszmarów przemykających się nocą w zaułkach Vergen. Otwórz. Załatwię to szybko. Zachowujesz się jak pijany adorator i zaczynasz mnie wkurzać. Nie! Znaczy nie. To senne marzenie, które znalazłem. Należy do ciebie. Co ty wygadujesz? Mów! Wyobrażam sobie, że to kłopotliwa przypadłość. Ba, w twojej sytuacji to wręcz sprawa o znaczeniu politycznym. Ktoś mógłby rzec, że jesteś odszczepieńcem. Reprezentujesz wielowiekową tradycję, powagę urzędu starosty, a teraz, na dodatek, kierujesz przygotowaniami do obrony miasta. Nie ośmielisz się. Naprawdę? Wyobraź sobie brodate oblicza przodków wykute w kamieniu. Będą spoglądały już nie z dumą, ale z potępieniem. Kto wie, może zatrzymasz urząd, ale już zawsze będziesz na językach. A twój siostrzeniec? Biedny dzieciak. Otworzę bramę. Przysięgałem matce Skalena, że do końca życia będę trzeźwy jak świnia. I zamierzam dotrzymać słowa. Nie obchodzi mnie wielowiekowa tradycja. Chrzanie, co krasnoludy gadają, ale masz rację.
Nie wolno osłabiać morale w Vergen. Musisz pogrzebać tę sprawę. Tajemnica ma umrzeć wraz z tobą. Nigdy nie wypowiedziana. Rozumiesz? Rozumiem. I dzięki, starosto. Życzę wytrwałości w abstynencji. Now, I really like this because it's set up as some kind of a very dark, twisted secret, you know? You're wondering, is he like a sexual deviant? Does he like, you know, screw animals or whatever? What is this dark secret that his ancestors would be so ashamed of and that would utterly destroy his reputation, where in reality he's a dwarven abstinent? And that's what's so horrible. I will go back to the crypts to get to use the surgical tools correctly before I forget about that. And generally, I just want to be done with the crypts and move on to something else. Te zwłoki są świeże. Ubranie poszarpane w wielu miejscach. Widać na nim ślady siarki. Mocno pocięte przedramiona. Próbował się zasłaniać. Coś tkwi głębiej w kości. Metalowa drzazga. Ciekawe. Mocno pocięte przedramiona. Próbował się zasłaniać. Wciąż ściska w dłoni kosmyk włosów. Talked to Dandelion about the Tome of Poetry, but what I also found is a metal fragment. I'll just Te zwłoki są świetne. run down the other options to... Był młodym mężczyzną, jak inni. Wszystko wskazuje na sukkuba. Z drugiej strony odłamek metalu w ranie. Te zwłoki są świeże. Paskudnie poszarpane rany. Coś go wściekle zaatakowało. Ślady paznokci na plecach. Przed śmiercią nieźle się zabawił. Ciekawe. Głowa jest w lepszym stanie niż reszta ciała. Podkrążone oczy jak u chorych na anemię. Kilka delikatnych ukąszeń na szyi. Ubranie poszarpane w wielu miejscach. Widać na nim ślady siarki. Był młodym mężczyzną, jak inni. Wszystko wskazuje na sukkuba. Z drugiej strony odłamek metalu w ranie. Yeah, I really hope that the game sort of registered properly that I did find this piece of metal in the end, because it's, you know, of importance, as you would say.
Witaj, Vergen. Dobrze cię znowu widzieć. Znowu? Flotsam, pożar, Loredo. Uratowałeś mnie, nie pamiętasz? Zresztą nieważne, mam u ciebie wielki dług. Nie mówmy już o tym. Przeciwnie, chciałabym załatwić to do końca. Zaczynam tu od nowa i mogę ci się odwdzięczyć. What do you sell, actually? You don't have Wolf's Aloe. And Wolf's Bane I do have myself, right? Yes. Jak mam rozumieć to okazanie wdzięczności? Za uratowanie życia należy ci się trochę rozkoszy. Chcesz? No. No. I don't want that. That seems... That seems exploitative in a way. Because... I think she's doing that because she thinks she doesn't have anything else to give me. But I didn't save her to be rewarded in the first place. I saved her because she needed help and she would have died otherwise. Takie podziękowanie nie jest konieczne. Jak tam chcesz. Oferta była jednorazowa. Twoja strata. Bywaj. Burned village. You know what? I will... Oh, that's a comet. Interesting. My potions are pretty much done. I am considering just resting. But I guess I'll wait those 18 minutes before I do that to fully utilize the potion duration. Hej, witaj. Co? Okay, that's a troll. Kto tu? Wiedźmin. Wsioki kazały mnie zabić i dobrze, zabij. Szybko, niech mnie boli. Najpierw powiedz, gdzie ta kobieta, którą porwałeś. Nie porwałem. Jeden krasnolud widział, jak niosłeś ludzką kobietę. Głupi karzeł. Chora była, niosłem, leczyłem, głaskałem, ale poszła. Najpierw stara, potem ruda, tylko zupa została. Co jest w garnku? Zupa z elfów i cebuli. Dobra, chcesz jeść?
I don't like onions. Nie lubię cebuli. Głupiś. Elf z cebulą dobry, jak pomidor. Skąd wziąłeś elfy? Stara przywlekła z wąwozów. Ja przyniosłem rudą. Ta ruda też jest w zupie? Nie, ruda odeszła. Moja stara odeszła. Wszyscy odeszli, tylko zupa została. Co tu się stało? Opowiesz mi, trollu? Siedzę we wąwozie, stara też, obgryzamy kości, a tu z nieba ludzie lecą. Kłamiesz, trollu. Ludzie nie spadają z nieba. Nie kłamie, błysło, hukło i 2 ludzie spadły. Chłop wielki jak troli kobita, poszłem sprawdzić, tam gdzie statek głupców. Chłop łysy? Z blizną? Wiedźmin lubi też chłopa? Z dalekam widział, łysy był, blizny mnie widział, poszedł we wąwozy. Rudą zostawił głupi, podchodzę, ruda stęka, boli ją, podchodzę bliżej, nie ucieka, noga puchnie, to biorę rudą i do domu. Stara zła, mówi, że kobita za chuda, a ona głodna, sama poszła szukać żarcia. Daję rudej pić, nogę okładam ziołem. Ładna jest, to głaskam jak śpi. Ruda ma chustę, wącham ją. Stara wraca, elfy ma. Zostaw chudą, durniu gada. Stara mówi, dawaj szmatę. To ja nie dam, bo ładna i śmierdzi jak lubię. A ona, ja albo ona, myślę sobie, ruda miła. Szmata śmierdzi jak lubię. To powiedziałem, ona, stara obiła konarem i odeszła. Elfów nie wzięła. Co się stało z rudą kobietą? Było jej źle, to była. Zrobiło się dobrze, to poszła. W nocy spałem. Pusto. Wciąż masz chusty rudej kobiety? Nie, stara zabrała. Elfy zostawiła. Chustkę zabrała. Gdzie mogła pójść twoja żona? We wąwozy. Ona lubi wąwozy. Ja lubię wąwozy. Poszukam jej. Nie zabijaj. Stara dobra, tylko głupia. Nie skrzywdzę jej. Powiedz, żeby wróciła. Sam nie chcę. Pusto. Powiem, ale muszę mieć chustę rudej. Stara ma. Odda. Dobra jest. Tylko niech wróci. I love trolls in this game. like, okay, it's a little worrisome that, you know, they eat people, despite them being sentient. And it hasn't exactly been answered. Like, I don't think it's carrion, right? I think she killed those elves and then ate them. But still, how can you be mad at them? Like, they are just so simple. They're just so simple and, you know, and pure, like a cinnamon roll. Okay, is that the harpy lair? It might be. Maybe, possibly. Certainly a lot of harpies. At the very least. Use harpy traps, but I would need to go back and actually make some, right? That's a bit annoying. I should have looked into that beforehand. I guess I'll be back.
Oh, that's a ship. I think the troll mentioned the ship. So let's take a look at that. Journal of a Latarn. No, Captain's Journal from the Latarn to the Supreme Council of Mages. The research and exploration conducted in Loch Muin has produced surprisingly good results. Our discoveries went well beyond simple valuables and historical items. Namely, we unearthed a relic that belonged to the member of the First Conclave. The fools accompanying me on the journey have no notion of the significance of this find. The item is simply too important to land in a dark storeroom of the Faculty of History. As a spiritual successor of the First Mages, I hereby claim ownership of it, in my own name as well as yours. The find is bound to cause a fuss, thus I request your support and the appropriate lobbying in Foltest's court. Oswin. And supposedly there's also some treasure in Loch Muin. Okay, this goes into the fog. So I will be back, but I will explore the harpy lair first, and then I think I'll circle back into town to construct those harpy traps. I think. Jest ranna. Niech się jeszcze wykrwawi. Lepiej rzucić się na nią kupą, już osłabła. Nie warto ryzykować. Co tu robicie? Jesteśmy najemnikami. Obecnie w służbie króla Henselta. Zostaliśmy wysłani na zwiat. Najpierw ledwie uszliśmy z życiem z mgły pełnej upiorów. Teraz wpakowaliśmy się na wściekłą trolicę. A ty? Kim jesteś? Geralt z Rivii. Biały wilk. Przydałaby się nam fachowa pomoc. Pomożesz? Nie pozwolę jej zabić. Od kiedy to pogromca potworów staje po ich stronie? Nie wasza sprawa. Jest mi potrzebna, zostawcie ją. Zabiła już 2 moich ludzi. Odstąpcie, a nikomu więcej nie stanie się krzywda. Nie chcesz pomagać, to nie przeszkadzaj. Poradzimy sobie. Trolica ma żyć. Trolica umrze. Najpierw będziecie musieli zabić mnie. W takim razie... Adie, Wiedźminie! Wystarczy. Poddajemy się. Złożyć broń. Oszczędź, Wiedźminie. Król zapłaci za nas okup. Nie zależy mi na okupie. Zostawcie Trolicę w spokoju i odejdźcie. Pozwolisz nam odejść? Nie przejdziecie przez mgłę, to pewna śmierć. Jesteśmy kondotierami, nie boimy się śmierci. Ale też jej głupio nie szukamy. Wiedźmin ma rację. Dowódco, mieliśmy znaleźć Wiedźmina. Łysego z wężowym medalionem. Ten ma białe włosy i nosi wilka na szyi.
Szukacie Leto. Znacie się? Można tak powiedzieć. Co o nim wiecie? Sheila de Tancarville kazała nam przetrząsnąć wąwozy w poszukiwaniu tego Leto. Ale znaleźliśmy tylko obozowisko pełne martwych skojatel. Ten Leto i jeszcze ktoś urządzili im jatkę. Gdzie to było? Po drugiej stronie upiornej mgły. Co mieliście z nim zrobić? Zabić. Jego i wszystkich, którzy z nim będą. Wszystkich. Jesteś pewien? Taki był rozkaz. Wiesz, gdzie jest Leto? Po drugiej stronie znaleźliśmy ślady, ale zaskoczyła nas mgła. Pogubiliśmy się w niej i wyszliśmy tutaj. Poddajcie się rebeliantom. Nigdy tego nie robiłem. Jestem Adam Pangrat, zwany Adie. Tu nie przetrwacie zbyt długo. Powieszą nas. Wiedzą, że Henselt nas wynajął. Zgłoście się do Cecila Burdona. Potraktuje was przyzwoicie. Ale na to, że przebije ofertę Henselta, raczej nie liczcie. Słyszeliście, chłopcy? Idziemy do Smokobójczyni. Wiedźmin twierdzi, że wyjdziemy z tego cało. Zbierać rannych, dupy w troki i wymarsz! Ludź widzi trolla i do zabijania się bierze. Zabiliby. Na pewno. Ale ty inny. Pomogłeś. Ja też pomogę. Jeśli chcesz mi pomóc, to wróć do swego starego. Nie. Bydle. Maca małe baby. Jest sam. Tęskni za tobą. Powiedz mu. Za późno. W waszym leżu była kobieta. Wiesz coś o niej? Wiem. Brzydka i śmierdzi. Jeżeli chcesz się odwdzięczyć, wróć do niego. Nie chcę. Ale... pójdę. Ty inny. Dobry. Stara wróciła. To dobrze, lubię. Prosił mnie. Jakby nie prosił, to by nie wróciła. Ty mądra. A ty głupi. Małe baby macasz. Już nie. Nigdy. Chusta. Masz głupi cap. Róg. Będzie źle za trąb. Przyjdę. Będę pamiętał. A teraz idź do swojej starej, nazrywaj jej kwiatków. Kwiatki nie. Nazna szepta się gołajna. Coś robił w leżu? Nic. Zobaczę. Smród! Minie. Ludzki smród. Spać nie da. Hey, good luck. Good luck with your married life. Czego chce? Zostawi. Ja głupi. Miłość dobra. I think I will actually go back to Vergen and construct this harpy trap, among other things. I have some business there. Although I'm also kind of curious, where does this lead? No, I've been here. This is... this literally goes into the mist, right? Yes. Zabijałem już ribów. Okay, I'll go back, as I said, to construct that harpy trap and to do other things in Vergen. Now, what other contracts do I have? A Harpy contract, and that's pretty much it. Queen Harpy contract.
Okay, but nonetheless, I do need the harpy traps, so... Would I just know how to make them, or do I need to, like, buy a schematic? I'll wait and see. So, I'll rest until, like, noon or something. Ludzie są jednak źli. Damo, Patrz, gdy przychodzi do małżeństwa... Do I need a special... Mało Use harpy traps. Harpies nested on inaccessible rocky ledges. Geralt could not climb to their abodes, so he reasoned some witcher technology might prove useful. He decided to use harpy traps. Yeah, but how do I... Zjawia się dziewczyna z gminu. Okay, I'll talk to Dandelion while I'm here. O, kolejny. Co jeden to większy cuda. I zaraz masz w sąsiedztwie setkę. Jak mrówki. No, ludzkim kobietom... Znalazłem tomik twojej poezji. Moje miłosne wiersze! Jakiś bydlak mi je ukradł. Pewnie, żeby się popisywać przed jakąś dzierlatką, cuchnącą owczymi bobkami. Bez tych wierszy czułem się, jakbym poszedł do burdelu bez jajec. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Albo nie, wiem, chodźmy na wódkę. Ja stawiam. Mam lepszy pomysł. Na piwo? Może być piwo, mnie tam wszystko jedno. Chciałem cię prosić o przysługę. Proś o co tylko chcesz, nawet o cnotę. Oczywiście, gdybym był cnotliwy. Wyjątkowo twoja cnota mnie nie interesuje. Tylko nie mów, że znowu potrzebujesz wiersza dla południcy. Gorzej. Błagam cię, Geralt! Nie pakuj mnie w jakieś mętne historie z potworami. Jestem artystą, a nie... Dlatego chcę, żebyś wywabił sukuba. Czyś ty oszalał? Chcesz, żeby mnie baba z kopytami zajeździła na śmierć? Ale z drugiej strony jakoś trzeba umrzeć. Po zmroku czekaj na mnie koło spalonej wioski. Okay. Co jeden to większy cuda. I still don't know how to actually, like, do anything with the harpy traps. Like, how do I make them? To nie byle krzykacz. Jak? Przemyślałeś sprawę? Sam nie wiem. A nad czym tu się zastanawiać? Chciałeś o czymś porozmawiać? Twoja koleżanka Sheila dogaduje się z Henseltem. Wiem, Wiedźminie. Nie ma powodów do niepokoju. Sheila pilnuje, by Henselt nie padł ofiarą ludzi, którzy zabili Foltesta. Nie chcemy, by został suwerenem Doliny Pontaru, ale wojna domowa w Kedwen też nie jest nam potrzebna. Mam chustę Triss. Dowiedziałeś się czegoś? Była tutaj. Leto zmusił ją do teleportacji. Dlaczego? Jest kilka prostszych sposobów podróżowania. 2 kompanów Leto, prawdopodobnie odpowiedzialnych za śmierć Demawenda, ukrywało się wśród Skojater. Gdy we Flotsam wyszło na jaw, że królobójca chce się pozbyć Jorweta, ten kazał ich sprzątnąć. Leto musiał dotrzeć do komanda przed elfimi posłańcami. Jedynym sposobem była teleportacja. Rozumiem. Triss chciała się przenieść do mnie, ale nie trafiła. Wylądowali w wąwozach. Co dalej? Leto zostawił ją ranną w wąwozie. Pewnie myślał, że urozmaici trollowy jadłospis. Sam poszedł do elfów. Wspólnie z kompanami wycięli komando.
Są gdzieś po drugiej stronie mgły. A Triss? Uciekła trollowi. Wszystko wskazuje na to, że jest gdzieś tutaj. Zapewniam cię, że nie ma jej w Vergen. Musi być gdzieś w okolicy. Namierz ją. Spróbuję. To zajmie mi trochę czasu. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? Do I want to... Like, how much info do I want to give Philippa Eilhart? Although, to be honest, how... Like... You know, either she already knows that, or... Like, how would that hurt me if she knew that? What I'm concerned with is people who want to kill me, not other people knowing about that. Necessarily. Sheila kazała zabić Leto i Triss. Nie wierzę. Spotkałem najemników, którym wydała rozkaz zabicia Leto i wszystkich, których przy nim znajdą. Miała na myśli królobójców. Jesteś pewien, że wiedziała o Triss? A ty jesteś pewna Shili? Między nią a Triss coś było. Zwykłe nieporozumienie. Być może. Znajdźmy Triss, a wszystko się wyjaśni. Potrzebuję trochę czasu. Co tam się dzieje? Sprawdźmy. Co się dzieje? Syna króla Demawenda chłopina widły chcą brać. Dlaczego? Służący smokobójczyni rozpuszcza wieści, że to Stennis otruł Saskie. Chłopstwo się burzy. Sami chcą wymierzyć sprawiedliwość. Gdzie książę? Zabarykadował się w swojej komnacie. Szlachta trzyma straż. Na razie chłopi czują respekt, ale gorączka coraz większa. Tylko patrzeć, jak dojdzie do walki. Wesprzyjcie nas, bo sprawa jest poważna. Biegnę zawiadomić resztę szlachty. Well, to be honest, he's not making the best case for himself because he's a giant dick to everyone. Psy zaczęły warczeć na koty. Koty prychają na psy. Szlachcic, chłopa... Daruj sobie zwierzęce porównania i zajmij się tym. A ja spróbuję namierzyć Triss. I pamiętaj, jeśli księciu Stennisowi coś się stanie, potrzebujemy jego krwi. Pamiętam. Czyli nie zaciągasz się ze mną? Stop the peasants from lynching the prince. What? Quest failed? No. I didn't want that to happen. And it wasn't obvious to me that it would. Can I get back to before I talk to her? Like, I know it's a bit of a metagamey thing, but Co się dzieje? Dlaczego? I've played the game before, so, you know, it's already metagaming, as it is, but Harpy contract 45, I don't want to fail that quest, to be sure. I will just not talk to Philippa for now, I guess. But I still don't know what's up with the harpy traps. O, kolejny. Wpuśćcie tego. Nie macaj go, tylko ostro. Jak mrówki. No, ludzkim kobietom wystarczy siąść na męskim. Check the craftsman, but I was checking, you know, the crafting formulas with everyone. But I still don't know what's up with the harpy traps. How do I get those?
And A, miałem dokończyć o kanarku, więc zasuwamy na Powodzenia, boku. Robota Wiedźminie. się pali i nagle słyszę, kanarek zdechł. Zimny pot mnie oblał. I totally forgot that she has books. Plenty of them apparently. I'll buy all of them. Bruxe, Eulogists of Death, Harpies, Daughters of the Gale, How to Kill a Bulvor, Lure of the Temptress, describes the succubi. Modern Arethusa contains information about Banard. Slaves of the Curse contains available knowledge on Drogers. Conjunction of the Spheres. The Good Book contains wisdom of the prophet Lebioda. The Horrors of War, Rotfiend. The Immortale of the Immortale or the Dwarven Herb. The Legendary Accursed contains knowledge on drogues. The rudiments of pathomorphology, useful in conducting autopsies. I kinda screwed the quest, I think, with the body. Because I should have read this before. I feel bad about this, but it is what it is. I'm not going to reload after that much time. Rudiments of Pathomorphology by Milo van der Beek. The world should finally understand that examining the dead can save the living. We owe the dead respect, that is true, and that is exactly why such examinations should only be done by doctors or students under the watchful eyes of their professors. In further sections of this work, I shall describe how a respectful dissection should be conducted and what tools should be used to reach the truth with the proper respect for the deceased. A legendary accursed, the Draug is a mystical creature, issuing straight from the ancient legends of heroes and their epic deeds. When a hero descends into the fiery hell to rescue his beloved, or when he seeks to avenge his father's death, the Draug is often his opponent. Why are poets so keen to cast this monster as the arch-enemy? Well, as a wraith, the Draug fits well into any dark story of a curse or vengeance from the world beyond. Described variously as always terrifying, its true appearance remains unknown. It is a powerful creature, a prince of the damned, and thus making an ideal villain. Immortale of the Dwarves. The dwarven Immortale is called the Devil's Tail by the dwarves themselves, and Fene Icher, the Sun's Blood, by the elves. The flower has powerful medicinal properties, but is relatively unknown and extremely rare. According to elven legend, an archer once managed to pierce the sun with an arrow. The sun's blood dripped from the sky, sinking into the ground so deeply that it penetrated the ancient hollows in the rock. The herb may today be found in places where blood settled. That account may or may not be apocryphal, but it is a fact that the Immortale is sought after as an ingredient for antidotes and beauty elixirs. It grows in caves and old mines, for it does not require sunlight, and that's why it is described as dwarven. Horrors of War, Rotfiends. Given that they are necrophages, Rotfiends feed on carrion and human corpses, but this does not mean they do not attack the living. They appear on battlefields near cities afflicted by plague, or around villages torched by famine. See a Rotfiend and you can be sure there are many more in the area. They appear of a sudden and disappear even more quickly if threatened, so exterminating them is difficult. Trapping Rotfiends make little to no sense. Instead, they are best dealt with by cutting off their food supply, that is burning all the corpses in the area.
Corpses must be incinerated rather than buried, for rotfiends are avid and skillful diggers. Without sustenance, the beasts will leave in search of new feeding grounds. The good book. Once a disciple of his said to the prophet Lebioda, "Teach me, master, how should I proceed? My neighbor desires my favorite dog. Should I give him my dog? My heart shall break from grief. Yet should I deny him the dog, I shall be unhappy, for I harm my neighbor with my refusal. What should I do?" What you should do, according to the prophet Lebioda, is you should give him your cat, whom you hate, because, as prophet Lebioda says, sometimes what people want is not a gift, it's in itself, but they want to be gifted something. They want to be a person that has been bestowed a gift. That is a very fun part of the book where the king of Kovir realizes how he can help the other northern realms against Nilfgaard without spending money on it. The conjunction of the spheres. There are scores of learned works, dissertations and treatises about this magical cataclysm from about 1500 years ago. Because of this event, creatures never seen before entered our world and still do not have their ecological niche here. Among others, graviers and ghouls are relics of the primation of the spheres, though elven tradition has it that we humans are also newcomers from that time. The sorcerers claim that time humanity received both the wondrous gift and the terrible curse that they consider magic. Slaves of the curse. Draugs are commanders and Draugirs are their wraith soldiers. A Draug called Draugirs into existence on the battlefield or in the cemeteries by the sheer force of his will. Like the Draug himself, these minions arrive from the damned souls trapped within the shells of their former remnants of armor, war machines and corpses that were torn apart by scavengers. More than Aretuza, among Kedweni cities, Banard certainly deserves a mention, for it is famous for the school for young adepts of mystical arts. Many prominent sorcerers of our times were taught there. Banard also provides an armored banner, a formation highly esteemed in the Kedweni army. Lure of the Temptress. The succubus, often mistakenly believed to be a higher vampire, is a post-conjunction creature, therefore a visitor from another world, trapped in our reality. The beast has the form of a comely female with hooves instead of feet. However, her partial animal appearance has no meaning for the youths that the monster entices like consummate temptress. Those seduced by the succubus lose their heads, as if it was a woman, and the beast accepts all attentions, leading young men to ruin, draining their life force. One seduced by a succubus becomes melancholic, loses appetite and all interest in the world. Bereft of strength, he moons around with a pale face and sighs heavily. He also reeks of sulfur, as the smell permeates him when he mates with the beastie. The cure for his fatal addiction, to cure him of his fatal addiction, one should acquaint him with the pleasant dowered lassies and treat him to cold concoctions. So basically, according to this book, how you treat an affliction of quote unquote, being seduced by a succubus is A, cold showers, and also lots of fucking with other women, apparently. Harpies. No, how to kill a bullivore. The bullivore can be compared to a heap of muscles contained within a flexible yet durable hide. It is the head of a buffalo, yet its mouth is filled with sharp teeth perfectly suited to rending flesh. Bullivores are post-conjunction creatures. Visible marks of chaos include the creature's horns and the vestigial, largely immovable limbs that cover its body. Harpies, daughters of the Gale. There are many species of the harpies, and all are kleptomaniacs.
Though some still steal dreams instead of trinkets, they especially like dreams laden with strong emotions, such as nightmares that recur every night. The victims lose their dreams, which can actually be a blessing where nightmares are concerned, and the harpies encase them in crystals, creating items strongly radiating with magic. Mages desire those dreams that the creatures steal. They are even known to breed harpies on perches with a view towards flinching their booty at daybreak. Yet it is rare for a dream or a nightmare to be powerful enough, or to come from a powerful enough creature, to satisfy the desires of a mage. He who would destroy a harpy's nest perched atop a rocky ledge must set a special glistening explosive trap. When the harpy snatches its loot, the charge is detonated, and anything that survives is dealt with by gravity, the eternal foe of all alien creatures. Bruxe, eulogists of death. The Bruxa is a higher vampire that is a post-conjunction creature, an intruder in our world. She assumes the form of a beautiful woman, then turns terrifying when she grows hungry and attacks. As befits a vampire, the Bruxa drinks blood. The victim of a Bruxa is often both her lover and her chief source of sustenance. Alright, I think that's all of the books. But that still doesn't tell me how to actually... Wyobraź sobie, że dostałem poważną ofertę rozwoju kariery. How to actually get those harpy traps. Ktoś od Jorweta zagadał do ciebie. Do mnie też. O! Z ciebie był górnik. Co to jest? W zielonym kubraczku, wśród zielonych krzaczków, podkulone nóżki, chwyta tłuste... Obejrzyj moje towary. Obejrzyj moje towary. Było o żabie, ale po twojemu też pięknie. Oho, Wiedźmin. Pozdrawiam. Lica blady. Czołem, Wiedźminie. Pia jak węże. Oh, I have never talked to this guy. Witam kolegę po fachu. Jestem uchacz, szczurołap. Pułapki wszelkiego sortu na myszy i na trole. Ze specjalną zniżką dla Wiedźmina. Oh, okay, that's potentially very useful. Because I hope he has them.
Okay, whatever, to be honest. Do you have the traps? Is what I'm mostly interested in. Yes, but you only have 6. And I need at least 7. Okay, but you can also make them. Causes foes to attack each other. Can I make a couple more? Is my question. I can. Okay, that should be, I think, enough for all of my needs ever. Złap coś wielkiego. Okay, I'm glad I found him. So, I'll go meet with Dandelion, but I'll do it next time, because this episode has been long enough. So, I am going to just go in front of Vergen's gates. Okay, I'm going to save and end it here for now. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye.